No cześć siemanko, a co jeśli Wam powiem, że możecie sobie do nowego komputera zamontować 3D-FX-a? No może niekoniecznie zamontować, a raczej zemulować. Ale to całkiem fajna opcja. Można w dzisiejszych czasach zaemulować sobie całkowicie stary hardware w standardzie 1:1. A mianowicie robimy sobie wirtualną maszynę, gdzie jesteśmy w stanie sobie wybrać każdy jeden komponent z osobna. Nie będzie dla nas problemem wrzucić sobie mocny procesor z tamtych czasów, bądź też 3D-FX-a, czy też nawet Sunblastera, czy Adlib Golda, pod warunkiem, że mamy wystarczająco mocny sprzęt. A jak to się robi i co to za program, już Wam pokazuję. Sam program do emulacji nazywa się PCM i jest do pobrania z sieci, a także w pełni skonfigurowany i z gotowymi ROMami w opisie tego filmu. Jak widzicie, ja zbudowałem sobie swój komputer w oparciu o procesor Pentium 75, 128 MB RAMu, płytę Epoxa oraz S3 Viry czy Sunblastera i 3D-FX Voodoo 2 8-megowe. Jeżeli chodzi o mój hardware, to Pentium 75 to już maks możliwości tego procesora. Za każdym razem, kiedy próbowałbym podbić o chociaż 1 MHz, wydajność tego emulatora spada i objawia się to ścinaniem dźwięku. Natomiast im mocniejszy procesor, tym możecie sobie na więcej pozwolić. Tutaj uważam, że to jest taki złoty środek. Natomiast na Ryzenie 3700X w moim komputerze stacjonarnym zapewne będę mógł sobie poszaleć i pozwolić na więcej. Jeżeli chodzi o to, jaki tutaj hardware możemy sobie wybrać, już Wam pokazuję. Zwróćcie uwagę też na wykres na dole, gdzie tutaj pokazuje nam, ile mniej więcej mamy emulacji. I o ile zachowamy tutaj pomiędzy 98 a 101%, będziemy mieli wszystko jak najbardziej ok. Wszystko poniżej tego będzie objawiało się niestety ścinaniem dźwięku, więc będzie to dla Was jednoznacznie znak, że musicie sobie obniżyć loty. Zwróćcie uwagę, jakie płyty główne możemy tutaj wybrać. Jest tu naprawdę mega duży wybór. Od procesorów przed 286 po wszelkie wariacje 286, 386, 486, Pentium 1, Pentium Pro oraz Pentium 2. Zwróćcie uwagę na samej płycie, którą tutaj mam, jakie możemy sobie zamontować procesory. RAM jest konfigurowalny na bieżąco w locie. Jeżeli chodzi o karty graficzne, jak widzicie, mamy tutaj naprawdę mega duży wybór i możemy sobie pozwolić na wszystko od Voodoo 3 po nawet najprostszy Mach 64. Możemy sobie tutaj zbudować komputer w oparciu o grafiki VGA, CGA, EGA, co tylko nam przyjdzie do głowy. Dodatkowo, jak widzicie, możemy sobie tutaj dołożyć 3D-FX-a. Możemy sobie tutaj zrobić Voodoo 1, Voodoo 2, możemy sobie przeznaczyć ilość wątków procesora, które będą odpowiadać za obróbkę i obsługę tejże karty. Jeżeli chodzi o Voodoo 2, polecam tutaj dawać nie mniej niż 2 wątki. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj też dość pokaźny wybór kart dźwiękowych z okresu i możemy sobie dodatkowo po interfejsie LPT dopakować interfejs MIDI i to wszystko jest bardzo ładnie emulowane. Jeżeli chodzi o napędy, również mamy tutaj niemały wybór. Możemy sobie tutaj dokoptować dysk twardy w wielkości, jaką sobie tylko zamarzymy. Dodatkowo mamy tutaj plejadę napędów FDD oraz standardowy napęd CD. Więc myślę, że dla każdego coś się ciekawego znajdzie. Spójrzcie na myszy. Możemy sobie tutaj wybrać również myszy z okresu, a także skonfigurować swój prywatny joystick, używając zwykłego pada od Microsoftu. Możemy również skonfigurować sobie tutaj sieć, natomiast w komputerze retro tego typu ja, szczerze powiedziawszy, nie widzę takiej potrzeby. Jak widzicie, tutaj system jest już zainstalowany i skonfigurowany i generalnie wszystko mi tutaj już z tego, co zdążyłem posprawdzać, lata. Sprawdźmy sobie teraz randomową grę, która obsługuje 3D-FX-a, czy wszystko jest jak najbardziej ok. Myślę, że jak i wcześniej banglało, tak i teraz powinno bez problemu banglać. Tutaj oczywiście mamy też możliwość ustawienia sobie pełnego ekranu. Możemy go zeskalować, możemy go zachować w proporcji 4:3. Tak naprawdę mamy tutaj naprawdę bardzo duże możliwości konfiguracji tegoż
systemu. Wystarczy tylko ustawić sobie skalowanie, kliknąć i cyk. Teraz, jak widzicie, mamy tutaj już odpalony tytuł i sprawdzę jeszcze tylko, czy aby na pewno mam ustawionego 3DFX-a i zobaczmy, jak to tutaj będzie latać. OK, 3DFX bachnięty. Mamy rozdzielczość 640x480, gdzie mamy sugerowany procesor Pentium 200. My tutaj mamy Pentium 75. No, pewnie jakiegoś super szału nie będzie, ale no, przyznam się Wam, ja już to wcześniej trochę testowałem i nie ma tragedii. Więc cóż, jak najbardziej, nawet na Pentium 75, mając wypasionego 3DFX-a Voodoo 2 z 8 MB pamięci RAM na pokładzie, możemy sobie tutaj poszaleć. Generalnie wszystko tutaj mniej więcej działa tak szybko, jak zapamiętałem. Jak widzicie, ładnie logo się wyświetla i zaraz gra powinna się nam odpalić w akcelerowanej wersji. Wracając do szybkości, no wydaje mi się, że działa to tutaj mniej więcej tak szybko, jak zapamiętałem w czasach, kiedy sam posiadałem Pentium 75. Oczywiście nie miałem do niego dokoptowanego Voodoo 2, natomiast jeżeli chodzi o respons systemu, o to jak tutaj się wszystko odpala, jak to się tutaj uruchamia, wydaje mi się, że jak najbardziej te czasy tutaj wszystko są zachowane. Jak widzicie, gra również jest, można powiedzieć, płynna. Mamy tutaj fajną, komfortową rozgrywkę i jak najbardziej coś takiego da się tutaj zrobić. I cóż, tu na razie ja dopiero zaczynam się bawić i orientować, co więcej mogę sobie tutaj pozwolić. Natomiast, no, jak widać, nie jest to taki emulator, taka wirtualna maszyna, jak większość tych, które wcześniej były dostępne w sieci. Możemy sobie tutaj jak najbardziej personalizować ten hardware i jak tutaj słusznie widzicie, mamy tutaj wszystko zainstalowane tak, jak mielibyśmy ten komputer fizycznie przed sobą. Jest Voodoo 2, jest S3, mamy tutaj Sound Blastera. No, na pewno w innym emulatorze nie idzie tego w ten sposób ogarnąć. No i cóż, jak widzieliście, można sobie zrobić fajny sprzęt z lat naszych młodości, bądź jeszcze z czasów wcześniejszych i wrzucić tutaj wszystko tak, żeby działało dokładnie tak jak wtedy, gdy jesteśmy w stanie sobie tutaj dobrać odpowiednie komponenty. Cały czas pojawiają się nowe ROMy, więc tego sprzętu będzie nam przybywać, dlatego że sam program jest ciągle w fazie rozwoju. Jedyny tutaj minus tego całego programu, jak też jego możliwości, jest fakt, że wymaga, jak wcześniej wspomniałem, dość potężnego sprzętu, pod warunkiem, że chcemy zrobić dość potężny sprzęt z tamtego okresu. Zasadniczo można śmiało przyjąć, że procesory klasy 486 i komputery zbudowane w oparciu o ten procesor są w zasadzie możliwe do zemulowania na każdym współczesnym sprzęcie. Czy też nowym, czy takim sprzed kilku ładnych lat. Natomiast w miarę jedzenia apetyt rośnie i im mocniejszy sprzęt chcemy sobie zbudować wewnątrz naszego sprzętu, tym mocniejszy procesor musimy w swoim sprzęcie posiadać. Co za tym idzie, no nie jest jeszcze do końca tak super kolorowo, ale jak wcześniej wspomniałem, sam program jest w fazie rozwoju i być może jeszcze będą tutaj do niego wypuszczone odpowiednie optymalizacje. I co? Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli ten content do Was trafia, chcecie więcej tematów retro, śmiało możecie rozważyć subskrypcję. Nigdzie nie idę, cały czas się rozwijam. A na ten moment z mojej strony tyle. Dzięki, cześć!